Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu W ogniu pytań. Dzisiejszym moim gościem jest Krzysztof. Dzień dobry, witam. Krzysztofie, można powiedzieć, że jesteś człowiek orkiestra, bo i piszesz, wydałeś 11 książek, i biegasz, i ćwiczysz na siłowni, grałeś na bębnach. Także można powiedzieć, że człowiek niezliczonych talentów. Powiedz w ogóle od siebie, czym się zajmujesz, kim jesteś i co cię tutaj sprowadza? No właśnie, właściwie to jestem człowiekiem wiecznie poszukującym swojej przestrzeni i dobrze, bo z tego bierze się to, że próbując wiele rzeczy udaje mi się w jakiś sposób dokonać, powiedzmy, i tu na przykład te książki. Faktem wydałem 11 książek w polskim wydawnictwie. Jest to moja duma, zwłaszcza dlatego, że nie zapłaciłem żadną ani grosza, co dzisiaj jest ewenementem na rynku wydawniczym, więc udało mi się, bardzo się z tego cieszę. Tak z tego, co słyszałem, żeby teraz wydać książkę, to trzeba paręnaście tysięcy złotych zainwestować. Trzeba mieć dużo pieniędzy albo dużo znajomości. Najlepiej mieć znajomości, jeśli ich nie masz, to pieniądze. Natomiast, no wiesz, ja jakby skorzystałem z takiej luki, istniało takie wydawnictwo Miniatura, już nie istnieje niestety, które wydaje poetów, których wybierze, bo jestem przede wszystkim poetą, za darmo i odnalazłem takie wydawnictwo. Oczywiście to nie było proste, wysłałem mnóstwo maili, dziesiątki maili do wydawnictw z próbami wydania się, ale no w końcu mi się udało, prawda? Byłem na tyle zdeterminowany, wiedziałem czego chcę, że udało mi się wydać. Więc tak, rzeczywiście książki to jest jedna z moich pasji. A właściwie bo już przestałem wydawać książki, przestałem pisać tak na poważnie, ale to jest ponad 20-letnia przygoda, 25 lat bodajże przygody z pisaniem, które zaowocowało tymi wydawnictwami. Oprócz tego, faktem, biegi przeszkodowe. 2 lata przygody z biegami przeszkodowymi, takimi jak Grand Magedon, Spartan Race. Są to biegi survivalowe, do których trzeba się bardzo mocno przygotowywać fizycznie i psychicznie oczywiście. Na czas, kiedy zdecydowałem się na te biegi, bardzo mi ta formuła odpowiadała, ponieważ byłem na takim etapie swojego życia, że potrzebowałem czegoś, co przygotuje mnie na kolejne i kolejne dramaty w moim życiu. Ja wiem, że to brzmi tak górnolotnie, ale to był powód, dla którego zacząłem biegać w biegach przeszkodowych. Otóż wcześniej przed tymi biegami, zresztą przez całe moje życie, wiesz, ja jestem człowiekiem, który cały czas o coś walczy. Przede wszystkim ze sobą, prawda? Nie będę tutaj ukrywał, że tak samo dużo jest porażek, jak i wygranych, bo nie będę tutaj jakoś lukrował tego życia. Życie jest brutalne, bywa brutalne, prawda? Ale właśnie nadszedł taki moment w moim życiu, kiedy wyszedłem z kolejnego, nazwijmy to, dramatu swojego i powiedziałem sobie, dość Krzysiek, musisz się przygotować na każdy kolejny dramat, żeby już nic w życiu cię nie złamało. I szukałem jakiejś przestrzeni, w której mogę się odnaleźć, mogę stwardnieć, mogę odbudować swój charakter i biegi przeszkodowe akurat były idealnym sposobem na to, żeby ten charakter budować, żeby się przygotowywać na każdą kolejną sytuację. No i jak wspomniałeś, też zespół bębniarski, konkretnie zespół bębnu dżembe, afrykańskich bębnów, to akurat była taka wariacja, takie spełnienie marzenia po prostu dla samego marzenia, prawda? Coś na zasadzie, te bębny są fajne, zawsze chciałem na nich grać, spróbujmy, tak. Bardzo miła przygoda. Naszemu zespołowi Dzieci Jednego Boga, tak nazwaliśmy się. Paradoks, bo jestem ateistą, ale bardzo chwytliwa nazwa. Udało nam się wziąć udział w Festiwalu Bębnów i Ognia w Kaliszu Pomorskim, więc też taka duma, że z pomysłu, który wydawałby się tylko zabawą, a można stworzyć coś, co staje się czymś poważnym, czymś na serio, tak? Tylko od ciebie zależy, w którą stronę pokierujesz swoimi marzeniami. Także tak, kilka rzeczy się w życiu robiło. Dobra, powiedz może tak rozdzielmy to na pewne segmenty. Powiedz o tych swoich książkach, co było ich tematem, bo to była proza i... 8 książek jest napisanych to jest poezja, prawda? Język poezji, 3 książki to jest proza, tak, dokładnie. Co było głównym tematem twoich? Powiem ci tak, troszkę zaczynając od tyłu, pamiętam jak kolega mnie zapytał, co się stanie, Krzysztof, po studiowaniu moich wierszach, co się stanie, kiedy ty zaczniesz być szczęśliwy? Czy ty przestaniesz pisać? I ja mu powiedziałem wtedy, że słuchaj, nie wyobrażam sobie, żeby przestać pisać, ale dlaczego o tym mówię? Otóż moja poezja w gruncie rzeczy jest, myślę, że trudną poezją, ponieważ ja
jestem człowiekiem, który, jak już wcześniej powiedziałem, całe życie musiał o coś walczyć, praktycznie od dziecka. Najpierw bardzo trudny dom, a później poszukiwanie własnej tożsamości, ukojenie bólu, poezja i ucieczka w poezję, takie tworzenie alternatywnych światów, to było nic innego jak ucieczka przed światem rzeczywistym, z którym musiałem się zmierzyć, który bardzo mnie tłamsił i bardzo mnie ranił tak naprawdę. I tematem moich wierszy przede wszystkim są ludzie oraz dramaty ludzi. Ludzie słabi, ludzie wykluczeni, ludzie przekreśleni, ich dramaty typu depresja, typu stany lękowe, typu problemy psychiczne, odrzucenie przez społeczeństwo, a problemy z życia polegające na tym, że ktoś może chce przestać żyć, tak? To też są tematy ciężkie, ale potrzebne w poezji. I zdaję sobie sprawę, że odbiorcą mojej poezji nie może być tak naprawdę każdy statystyczny człowiek, bo większość z nas, nie oszukujmy się, nie chce słuchać o smutku, tak? Ja tak sobie wczoraj nawet myślałem i pomyślałem sobie, że jeżeli chcesz stracić przyjaciół, to przestań się uśmiechać. I coś w tym jest, jeśli chodzi o mój życiorys, prawda? Więc ta poezja właśnie jest o takich sytuacjach, od których z reguły społeczeństwo się odwraca, o których słyszeć nie chce, prawda? Ale nie brakuje też wierszy wesołych, ponieważ w moim życiu również były wesołe momenty, prawda? Są to wiersze po prostu o miłości, o naturze, o przyrodzie, o czymś pozytywnym. Jednakże ja jako ulubieniec, fanatyk wręcz poezji poetów wyklętych, którzy też piszą przede wszystkim o śmierci, o tragediach, o odrzuceniach, są pełni buntu. Ja też poszedłem w tą stronę w swojej twórczości i to jest właśnie taka dość ciężka twórczość. Tytułem końca mogę powiedzieć, że to jest twórczość dla ludzi, którzy może czują się źle z pewnymi rzeczami dookoła siebie albo z samymi sobą, ale chcieliby usłyszeć, że nie są w tym sami, że ktoś ma tak samo, prawda? Chcą się z tym zjednoczyć. I tacy ludzie, myślę, że mogliby sięgnąć po moją poezję i czuć się w niej dobrze. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. A czy jakieś twoje doświadczenia życiowe odzwierciedlają się w twoich tekstach? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Moje teksty to są często to takie dość biograficzne teksty i ja przenosiłem swój ból, swoje cierpienia, swoje rozczarowania na karty poezji właśnie na początku, zanim nauczyłem się troszkę ukrywać znaczenie poezji, bo też o poezji trzeba się uczyć, to nie jest takie proste, przenosiłem to na zasadzie 1:1, prawda? Czyli po prostu coś na zasadzie pamiętnika, przepisywałem wszystko, co działo się w moim życiu pod płaszczykiem tak zwanej poezji, na kartki zeszytów wcześniej, prawda? A potem, kiedy uczyłem się tej poezji coraz bardziej tworzyć tą poezję, a te przekazy może już nie są takie oczywiste i nie są tylko i wyłącznie o mnie, ale zawsze jest tam ten gen tego mojego nastroju w danej chwili. A że ten nastrój przeważnie był nastrojem człowieka zbitego, można powiedzieć, to takie też były wiersze, prawda? I ja wiem, że to brzmi smutno, ale chcę na pocieszenie powiedzieć, że afirmacja, tak? To w moim przekonaniu to nie jest tylko ten etap życia człowieka, kiedy człowiek opowiada o pięknych rzeczach, o sukcesach, o tym, co mu wyszło, nie tylko naucza innych, jak można żyć pięknie, ale to wspinanie się, to wbijanie pazurów w te skały twojego losu, ta krew, te łzy, ten każdy dzień, który wydawałoby się wygląda jak poprzedni, czyli nic się nie zmieniło na lepsze, ale ty walczysz, to też jest afirmacja, więc jest tutaj pozytywny w moim przekonaniu ładunek emocjonalny, informacyjny, że ta informacja, że każdy, kto walczy, nawet jeśli przez jakiś czas nie widać, żeby były jakieś postępy w jego walce, to jednak idzie do przodu, bardzo powoli, ale idzie do przodu i to nie jest tylko tak, że moje życie było smutne.
sam fakt, że walka w nim występowała i występuje do dzisiaj, to już jest powód do zadowolenia dla mnie, prawda? Wydaje mi się, że poruszyłeś właśnie ważny wątek, że staramy się, myślę, że to jest spowodowane mediami, współczesnym światem, że dostrzega się tylko rzeczy piękne, kolorowe, cukierkowe, które nas otaczają i że musimy też się takimi rzeczami otaczać. I właśnie wspomniałeś o bardzo ważnym wątku, że te właśnie trudne momenty w naszym życiu też powinny być dla nas ważne, inspirujące, jakby budujące. Powinniśmy się uczyć na nich, czerpać wiedzę, jak przejść te ciężkie momenty w naszym życiu. Że nie tylko wszystko musi być piękne i cukierkowe. Tak, dokładnie. Ja powiem ci tak, ja rozróżniam takie dwie grupy afirmacji, czy też afirmantów, bo tak nazywam ludzi, którzy reprezentują, powiedzmy, nurt afirmacji, afirmanci. Jest afirmacja dla mnie pozytywna, taka, która ma za zadanie wyciągać innych ludzi z dołu, z czyli ich taka dramatów. motywacyjna bardziej. Tak, motywacyjna jak najbardziej i kibicuję takiej afirmacji. Ale jest też afirmacja dyktaturalna dla mnie. Taka zero-jedynkowa, która nie uznaje żadnej odmienności, czyli coś na zasadzie, że ktoś mówi ci, słuchaj, jestem szczęśliwy, jest pięknie, ty też możesz być, ale jeśli nie będziesz, ale jeśli mnie nie posłuchasz, jeśli nie pójdziesz moją drogą, to jesteś głupi, nie rozwijasz się, nie chcę z tobą rozmawiać. Spotkałem i takich ludzi, prawda? Więc afirmacja dyktaturalna, która w moim przekonaniu rzeczywiście występuje w społeczeństwie, to jest to, o czym wspomniałeś. Lubimy piękno, lubimy się tym pięknem otaczać, lubimy, kiedy wszystko dookoła nas jest udane i fajne, natomiast wszelkie dramaty, smutki i ludzi, którzy je reprezentują, odrzucamy, skreślamy, nie tak, chcemy gdzieś tam ich widzieć. chowamy pod dywan i nie Tak, pamiętamy dokładnie. o tym. Też nie wiem, z czego to wynika. Może wynika to ze strachu, tak się domyślam tylko, ludzi pięknych, nazwijmy to. Ja ich nazywam po prostu marionetkami, którzy to ludzie może boją się, że dotykając dramatu staną się jego częścią. Wiesz co, zauważ, nie wiem, czy jakichkolwiek celebrytów, nazwijmy to w cudzysłowie, oglądasz, czy tam interesujesz się, ale to na pewno i tak w oczy ci wpadło. No zobacz, jakieś takie postacie z Instagrama chociażby. Kto z nich pokazuje, jak wygląda jego życie naprawdę? Wiesz, Znaczy, tutaj tego nie wstawiają wiemy. zdjęcia przy pięknych basenach z szampanem, w jakichś luksusowych samochodach i odbiorcy, no co sobie mogą pomyśleć odbiorcy? Znaczy, wiesz, my jako społeczeństwo przede wszystkim w moim przekonaniu zostaliśmy nauczeni i uwierzyliśmy w taką naukę systemu, polityki, potem naszych rodziców, których ktoś coś tak nauczył, że nie możemy czuć się dobrze z sobą. Nie możemy czuć się zbyt dobrze z sobą. I za każdym razem, kiedy czujemy się, że my dla siebie jesteśmy fajni, powinniśmy się tego wstydzić. Więc nauczeni tego, mamy takie wrażenie, cały czas czujemy, że czegoś nam brakuje, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby coś zrobić, żeby kimś być, ale gdzieś chcielibyśmy być dobrzy. Więc co możemy zrobić, jeśli nas na to nie stać? Bo tak nam powiedzono, możemy wpatrzyć się w bożków z Instagrama, z Facebooka, na celebrytów i wmawiać sobie, kiedyś będę taki jak on, albo chciałbym być taki jak on. A kto powiedział, że nie jesteś taki jak on? Może właśnie taki jesteś. Wiesz, ja ci powiem tak, rozmawiałem z kilkoma osobami, bo też próbuję tej afirmacji, to nie jest tak, że jej nie dotykam, nie próbuję, idę po prostu swoją drogą w tym i rozmawiałem z kilkoma osobami i pytałem tych osób, czy one mówią sobie do lustra dosłownie, kocham cię, podobasz mi się, twoje dłonie, twoje ramiona, ale to jest fajne, ale jest ładne, tak sam do siebie. I te osoby mnie wręcz wyśmiewały, mówiąc, że jestem narcyzem, który jest w siebie zapatrzony i nie wolno tak robić. Ale jeżeli nie kochasz siebie, nie tylko akceptujesz, ale nie kochasz siebie, to nie pokochasz świata, ani świat nie pokocha ciebie. Miłość musi wychodzić od ciebie. I powiedzenie sobie, patrzę sobie na swoje dłonie. Lubię te dłonie. Pracuję tymi dłońmi, piszę tymi dłońmi, wykonuję różne rzeczy tymi dłońmi. Dlaczego nie mam prawa powiedzieć sobie, to są piękne dłonie? Mam takie prawo. Tylko że ktoś z boku mówi, nie rób tego, nie rób tego. I to jest takie błędne koło, ponieważ my, wierząc temu systemowi, który chce nas osłabić, sami stajemy się słabi, potem korzystamy właśnie z różnych gabinetów
odnowy psychicznej, czy mentorów, prawda, bo mamy te problemy. Ci mentorzy nas nawracają, ale po co? Nie lepiej po prostu przestać wierzyć systemowi i zacząć patrzeć w głąb siebie od razu? Tak, ja mam wrażenie, że ludzie po prostu zatracili też taką możliwość, nie wiem, rzeczowego odbierania rzeczywistości, jak tak mogę to ująć. Wszystko widzimy przez pryzmat innych. Wiesz, tutaj dobrym przykładem byłby Facebook, znowu sięgnę do tego, ale to jest medium, które stało się moim zdaniem taką świątynią, takim ołtarzem. I ja przeczytałem bardzo fajne zdanie. Jeżeli wszyscy żylibyśmy według zasad, które umieszczamy na Facebooku, na świecie nie byłoby wojen. Tak, każdy byłby szczęśliwy, najedzony. Tak, otóż to. Mamy silną potrzebę bycia kimś, nadawania sobie jakiejś tożsamości, udowadniania innym, że to, co mówimy, jest prawdą, że to, jacy jesteśmy, jest prawdziwe. Pewnie ja też to mam. Z boku tego może nie widzę, pewnie też mnie to dotyczy, nie jestem inny w tym. Ale zauważ, że wrzucamy w Facebooka najróżniejsze deklaracje pod postacią piosenek, pod postacią wierszy chociażby, pod postacią filmów, memów, ale ile to ma wspólnego tak naprawdę z nami? A inna kwestia, po co my to robimy? Jest też znowu takie powiedzenie, że mężczyzna nigdy nie będzie ci udowadniał, że jest mężczyzną. On nim po prostu jest i koniec. A facet zawsze będzie krzyczał, jestem mężczyzną. Tak samo na Facebooku. Ja myślę, że my wszyscy tak naprawdę krzyczymy, kim jesteśmy, czego chcemy, co nas boli. Może to jest kwestia samotności, może kwestia braku zrozumienia może? Braku zrozumienia, odrzucenia, tak? Ale siłą rzeczy nie da się oprzeć wrażeniu, że my jesteśmy bardzo nieszczęśliwym społeczeństwem. Jesteśmy szczęśliwi, kiedy rozmawiamy z kimś, kiedy pokazujemy się na zewnątrz, tak? Ale ciągle potrzebujemy udowadniania, ciągle potrzebujemy przesuwania granic, próbowania różnych rzeczy, również zakazanych, żeby szukać, prawda? Żeby później przeżywać, nie wiem, przygody i tak dalej po kolei. Tak się zastanawiam, po co my to robimy. Jeżeli jesteś szczęśliwy sam z sobą, to cieszy cię wszystko dookoła, to co masz. Nie musisz nikomu nic udowadniać, nikomu się narzucać, krzyczeć, a jednak robimy to, prawda? Mhm. A czy przychodzi ci do głowy pewien moment, w którym to się tak stało? Bo mi się wydaje, że tak. Początkiem tej ery była era właśnie Facebooka, Instagrama, że to tak ludzi, no może tutaj nie powiem, że wprowadziło w depresję, ale w takie poczucie niższości. Ja ci powiem, że ja bym sięgnął jeszcze wcześniej, jeśli chodzi o genezę powstania takich zjawisk, mianowicie w momencie, kiedy wyszliśmy z socjalizmu. Kto wychował się w tych czasach, to wie, jak tam było, prawda? W całej Polsce miałeś 2 rodzaje mebli, 3 rodzaje, nie wiem, jakichś ubrań. Nikt nie miał nic tak naprawdę odmiennego. Wszyscy byliśmy tacy sami, wszyscy musieliśmy o coś walczyć i wszyscy musieliśmy się w naturalny sposób integrować, przyjaźnić, kolegować, żeby coś mieć, żeby kimś być. Ale potem... Początek lat 90. Tak. Nagle okazało się, że masz pieniądze, za które możesz wszystko kupić. Nagle pojawiły się marki, te oryginalne marki, te loga i ludzie zaczęli zachłannie prześcigać się w tym, kto jest lepszy. Nie wiem, czy robili to bardziej dla siebie, bo chcieli mieć dużo fajnych rzeczy, czy bardziej dla otoczenia, bo chcieli pokazać, że mają te rzeczy, ale myślę, że wtedy zaczął się ten wyścig szczurów. A to pokazywanie, ja jestem kimś. Facebook jest tylko kolejnym etapem, nie wiem, co będzie później, ale reasumując, cały czas mam ogromne wrażenie tego, że wszyscy krzyczymy, jestem szczęśliwy, ale paradoksalnie my chcemy, żeby nas usłyszano, a przecież jeśli jesteś szczęśliwy, wcale nie musisz tego udowadniać. Więc tutaj na tym bym się bardzo zastanowił, prawda? Czy aby na pewno jesteśmy szczęśliwi? Może my krzyczymy, że jesteśmy szczęśliwi, a tak naprawdę chcemy dopiero być szczęśliwi. Jeszcze jest jedna kwestia, mianowicie również nauczono nas, oprócz tego, że nauczono nas wstydzić się kochania siebie, to mam wrażenie, że nauczono nas wstydzić się mówić, jestem nieszczęśliwy. Bo jak już mówiliśmy wcześniej, świat nie chce smutku, świat nie chce rozmawiać z ludźmi nieszczęśliwymi. Ludzie nie chcą dopuszczać do siebie ludzi nieszczęśliwych, boją się jakiegoś wirusa, lecz sami też są często nieszczęśliwi, tak? I co z tym robią? Przekłamują przekaz. Oczywiście pozdrawiam wszystkich szczęśliwych ludzi. Zazdroszczę wam, jest super, trzymajcie to, ale też nie róbmy z świata takiej pocztówki, na której są 2 piękne bloki, zasadzone super kwiatki, wszystko jest... Tak, to jest nieprawda.
Nieprawda, nie okłamujmy się. System nas okłamuje, religie nas okłamują w moim przekonaniu. My nie musimy siebie okłamywać. I tak jak mówię, afirmacja, szczęście, spełnienie to są piękne rzeczy, warto o te rzeczy walczyć. Ale ja jako osoba, która chorowała na stany lękowe przez 5 lat, uwierz mi, to jest koszmar, to jest koszmarna choroba. Radziłem sobie z nią sam i w końcu sobie z nią poradziłem, ale to, co przeżyłem, to naprawdę dużo można byłoby opowiadać. Ja też jestem świadkiem tego, jak wyklucza się ludzi, którzy są właśnie uwikłani w dramaty i nie potrafią sobie z nimi poradzić. Za moich czasów, kiedy ja chorowałem, jeszcze nie słyszałem o trenerach mentalnych, byli psychiatrzy, psychoterapeuci. Inna sprawa, że też jako uparty człowiek chciałem sobie poradzić przede wszystkim sam i w końcu mi się to udało. Ale tak jak mówię, są dwie strony tej afirmacji. Afirmacja pomocowa, super, i afirmacja dyktaturalna. Nie bądźmy dyktatorami w tej afirmacji. Zauważajmy tych nieszczęśliwych ludzi i niekoniecznie od progu mówmy im, słuchaj, musisz być taki szczęśliwy jak ja. I jest też takie powiedzenie, że nie mówi się człowiekowi, który ma astmę, dlaczego nie oddychasz, przecież wokół jest tyle powietrza. On ma astmę, tak? I tutaj też z tymi ludźmi posiadającymi problemy. To nie jest tak, że ty masz wyważyć drzwi z kwiatkiem i powiedzieć tej osobie, słuchaj, masz być szczęśliwy. Bądź szczęśliwy. Masz taki być. To tak nie działa, prawda? A jak myślisz, dlaczego ludzie tak unikają, spychają na bok osoby nieszczęśliwe? Wiesz, myślę, że ja ich staram się zrozumieć. Myślę, że to przede wszystkim odbiera im energię na ich codzienność, prawda? Jeżeli ich codzienność jest taka fajna i poukładana, to wpuszczanie w to jakiegoś ładunku emocjonalnego typu smutek, typu rozpacz, ból jest nie po drodze. To jest też ta ciemna strona strefy komfortu, prawda? Strefa komfortu, wychodzenie z tej strefy komfortu, super sprawa. Ale też wychodzeniem ze strefy komfortu jest pomaganie takim ludziom. Ja myślę, że to nie jest coś, czego chce szczęśliwe społeczeństwo. Przynajmniej większość szczęśliwego społeczeństwa, takie stykanie się z dramatem, bo żeby pomóc ludziom z dramatem, trzeba się w to zaangażować. Trzeba na chwilę zapomnieć o swojej idylii i grać w grę tych chorych ludzi, prawda? I myślę, że społeczeństwu się po prostu nie chce. Najzwyczajniej w świecie nie chce się oglądać takich obrazków. To tak jak wojna. Jest gdzieś wojna, giną ludzie, super, ale to nie mój kraj, mnie to nie dotyczy, ja się od tego odwracam. Więc dlaczego nie odwrócić się od sąsiada, który ma problemy? Ja ich nie mam, tak? To jest takie wygodnictwo. To jeszcze nie daj Boże, te problemy na mnie przejdą. Przejdą na mnie, stają się moimi problemami, tak. Dokładnie tak. Dobrze, powiedz mi, bo powiedziałeś, że przestałeś pisać. Tak, dokładnie. Co było powodem? Powiem ci tak, ja od początku mojego pisania byłem świadom praktycznie, że chciałbym pisać dla ludzi, prawda? Nie byłem typowym takim piszącym, który pisze do szuflady i tylko dla siebie i zamyka sobie tą twórczość. Ja od początku wiedziałem, się dzielić. Tak, chciałem się dzielić. Udało mi się to, chociaż bardzo długo dochodziłem do tego, żeby wydać pierwszą książkę, bodajże po 15 latach pisania dopiero mi się udało, tak? Ale w końcu wydałem pierwszą, drugą, trzecią, piątą książkę, w sumie 11. Mam oczywiście też profil autorski na Facebooku, Rebel Poezja. Natomiast dwie kwestie. Pierwsza kwestia, zmęczenie materiału. Po prostu po 25 latach poczułem, że mi się już nie chce pisać, że ja już napisałem wszystko, co miałem do powiedzenia, prawda? Też nie bez znaczenia było to, pół żartem, pół serio, że poradziłem sobie ze swoimi dramatami, o których pisałeś wcześniej. Tak, dokładnie. One gdzieś wyblakły, wiesz? Stałem się dojrzałym człowiekiem, silniejszym psychicznie i straciłem potrzebę pisania o tych dramatach, bo one zniknęły. I tak jak wywróżył w pewien sposób mój kolega, kiedy staniesz się szczęśliwy, przestaniesz pisać, stwierdziłem, nie chcę pisać o szczęściu, ono mnie nie interesuje. Ja wiem, jak to brzmi, ojejku, ale nie interesuje mnie szczęście jako takie w pisaniu. Po prostu przestało mi się chcieć pisać, bo zniknęły jakby powody. Pisanie było moją terapią, prawda? A druga kwestia była taka, że faktem miałem bardzo słaby odbiór czytelników. Raz, że poezja, dwa, że bardzo niszowe wydawnictwo, prawda? I wiedząc o tym, że po 11 książkach nie osiągnąłem czegoś więcej, jakiejś kariery, prawda, rozpoznawalności, oczywiście nie przez pryzmat
narcyzmu, ale no, kto nie chciałby być rozpoznawalny, żeby jego sztuka była rozpoznawalna, prawda? Stwierdziłem po 11 książkach i tych 25 latach pisania, że tu się już nic nowego nie wydarzy, już nic nowego nie wymyślę, a trzeba zająć się też innymi rzeczami w życiu. A więc te powody to było po prostu wypalenie, tak? Tak. A powiedz mi, czy te twoje książki gdzieś można jeszcze w internecie spotkać? No właśnie, gdybym był znanym pisarzem, gdybym zdążył, to byłyby pewnie bardzo drogie książki, ponieważ w ogóle nie można ich kupić. Nie można ich kupić, wydawnictwo już nie istnieje. Te książki, które zostały wydrukowane wcześniej, gdzieś tam ktoś je posiada, prawda? Natomiast na rynku ich nie ma i na pewno ich już nigdy nie będzie, więc istnieją tylko te egzemplarze, które zostały wydrukowane. No tak, czyli są bardzo cenne w tym momencie. Byłyby, gdybym był znany. Na razie to są po prostu książki. Tak, dla mnie oczywiście cenne. Tak jest. Dobrze, powiedz mi o swoim zespole bębniarskim może teraz. Co cię w ogóle zainspirowało do zajęcia się bębniarstwem? Powiem ci, że dokładnie nie pamiętam, to było dawno temu, nie pamiętam jaki obrazek zwrócił moją uwagę na dżembę, ale kiedy już zetknąłem się w dżembę gdzieś w internecie, w telewizji, nie wiem, mi podobała się i podoba mi się do dziś surowość tego instrumentu. Ten instrument oryginalnie jest zrobiony ręcznie. To jest po prostu chyba naciągnięta skóra, tak? Tak, skóra, kozia skóra, przeważnie jest to kozia skóra, bo taka jest najlepsza, naciągnięta na wyrzeźbione ręcznie drewno, kawałek sznurka i Może dla osób, które nie wiedzą, jak to wygląda, wrzucę gdzieś tutaj tak, to obrazek. Jest taki kielich, powiedzmy, tak? I w tym dżembie spodobało mi się to, że tam nie ma jakiegoś ułatwienia w postaci jakichś elektronicznych przycisków, jakiejś instrukcji obsługi, jakiś taki dziki, tajemniczy, w ogóle unikatowe rzeczy bardzo mi się zawsze podobają i w sztuce, i w ludziach, i w ulicy, i wszędzie coś, co jest odrębne. Tak jak ja zawsze, wiesz, to się za mną chyba ciągnie, ponieważ tak jak ja zawsze czułem się inny niż cały świat, czułem, że idę inną drogą, mam inne priorytety, jestem jakiś inny, świat też krzyczał do mnie, jesteś inny, ja w to uwierzyłem, prawda? Więc pokochałem rzeczy inne, natomiast dżembę bardzo nietypowy instrument. I kupiłem sobie to dżembę po latach od momentu, w którym zamarzyłem sobie takie mieć, ponieważ akurat było mnie stać na ten instrument i powiem ci, że od razu wiedziałem, że dokonałem dobrego wyboru. No po prostu pokochałem ten instrument. Pokochałem go. Później oczywiście kupiłem drugi, trzeci, czwarty, piąty, miałem w sumie chyba ze 30 tych bębnów, a skrzyknąłem kilku chłopaków o podobnych zainteresowaniach. Jedno hasło, słuchajcie, robimy zespół. A z forów internetowych ściągnęliśmy sobie tak zwane składowe rytmowe, czyli te wszystkie rozpisane rytmy, to jak no bo tam nie ma grać. nut, tylko są jakieś takie sekwencje, powiedzmy. Tak, tam jest slapton bass, czyli ST, STB, STB, BST i tak dalej i trzeba to czytać i bębnić tak samo. Troszkę dodaliśmy freestylu do tego, mieliśmy wokalistkę i tak żeśmy się spotykali na próbach, aż w końcu pojechaliśmy na festiwal. Także bardzo piękna przygoda, nie wynikająca tak naprawdę z żadnych głębszych przesłanek typu trauma, czy szczęście, czy nieszczęście, wynikająca po prostu z chęci. Z chęci chcę to zrobić, tak? Ja z tymi bębnami się spotkałem, bodajże, żeby nie skłamać, w 2011 roku. Ja w ogóle miałem taki epizod, że podróżowałem autostopem po Europie. I spotkałem we Francji 3 albo 4 osoby, które właśnie grały na tych bębnach. I naprawdę moje wrażenia były super. Wiesz, Byłem jest coś takiego dzikiego w tym. coś takiego magicznego. Tak, dokładnie. Jak oni zaczynali na tych bębnach, no to po prostu, wiesz, stoisz i wow. No dokładnie, mi się to bardzo spodobało, zawsze tego chciałem spróbować i do dziś tak naprawdę tęsknię za tym dżembę, natomiast samo kupienie znowu bębna nie jest problemem jest to, że jest to bardzo głośny instrument, dokładnie. Bardzo głośny, potrafi się rozchodzić nawet na 2-3 kilometry dźwięk bębna, więc ciężko byłoby gdzieś po prostu się odnaleźć i grać. Ale jeszcze niedawno organizowane są do dzisiaj ogniska na plaży w Monster koło Hagi. Nie pamiętam, w każdą sobotę miesiąc, no trzeba byłoby to sprawdzić. W każdym razie na tych ogniskach są bębniarze, grają bębniarze i też uczęszczałem na te ogniska i też grałem na bębnie na tych ogniskach, więc miałem okazję, żeby sobie przypomnieć, jak się gra. Coś pięknego, naprawdę, świetna przygoda. Okej, a powiedz mi jeszcze wracając do tematu pisania, to może tak poskaczemy po tematach. Czy miałeś jakieś rytuały, praktyki, które w ogóle pomagały ci w pisaniu? Oczywiście, że tak. Bez zastanowienia ci odpowiem. Zawsze piszę do muzyki, przy muzyce, prawda?
Muzyka jest takim medium, które... A wiesz, czyli te dwa tematy jednak się łączą. Tak, oczywiście. Ja w ogóle uważam, to jest osobny temat, ale uważam, że sztuka, która się łączy, jest fascynująca. Jeżeli, zaraz wrócimy do tematu, który zapytałeś, ale jeżeli połączyć muzykę, przykładowo, z fotografią, z poezją, nawet na jednej scenie, można zrobić, to było w ogóle, zawsze było moje marzenie, zrobić taki teatr, gdzie występują może też aktorzy, ale tak naprawdę, gdzie członami samego wystąpienia są fotografie, jest melodia i jest poezja, tak? Czy też nawet czytana proza, prawda? Ja myślę, że łączenie sztuk jest nie tyle ważne, co wręcz fascynujące, ile można zrobić, jeżeli kilku artystów z różnych nurtów się ze sobą spotka i zaprezentuje pasujące do siebie tematycznie swoje dzieła na jednej scenie. Ale to jest inny temat. Tak, połączenie ludzi z różnych nurtów, Tak. ale znalezienie jakiegoś takiego właśnie wspólnego mianownika. Przykładowo rzucasz temat wojna, rzucasz temat miłość, rzucasz temat choroba, fotograf robi zdjęcie, muzyk robi serię zdjęć oczywiście, muzyk robi do tego muzykę, a poeta pisze do tego tekst. Pokazujesz to na jednej scenie, chciałbym. Natomiast wracając do twojego pytania, ja zawsze piszę do muzyki, ponieważ ona to jest troszkę tak jak taki steryd, wiesz? Kiedy bierzesz sterydy, one wzmacniają twoją siłę, masz więcej tej siły, żeby trenować i tak dalej. Ja oczywiście sterydów nie stosuję, natomiast to tylko przykład. Muzyka potęgowała moje emocje, które chciałem przelać na papier. I przykładowo, jeśli byłem smutny, czyli w 99% mojego tworzenia, brałem sobie na warsztat, można powiedzieć, muzykę smutną. I przykładowo mnóstwo wierszy napisałem do Marsza Żałobnego Chopina, ponieważ to jest piękna, żałobna melodia. I kiedy słuchałem tej melodii, ten mój smutek się potęgował, nakręcałem się po prostu, tak? Dużo wierszy napisałem do muzyki Sweet Noise, ponieważ tam są bardzo buntownicze teksty, które też mi bardzo odpowiadały. Kiedy słuchałem Sweet Noise'a, Glaca, wokalista, kiedy krzyczał o śmierci, o walce, o bólu, to te moje wiersze o wiele łatwiej było mi tworzyć. Więc to na pewno jest mój rytuał. Kiedy piszę, zawsze do muzyki są to właściwie, jest to kilku artystów, to jest Sweet Noise, My Riot, to jest Chopin, Beethoven, Portal Quert, to jest taki dębicki projekt, Hunter metalowy też, tak, Nox Arcana, to jest takie gotyckie brzmienia, powiedzmy, Dark Sanctuary, także to jest moja tradycja. I jeszcze jeden taki, nazwijmy to freak, ale myślę, że wielu artystów to ma. Na pewno nie tylko ja. Mianowicie, kiedy tworzę, absolutnie nikt nie może być obok mnie. Choćbym nie wiem, jak bardzo kochał i szanował osobę, która gdzieś przybywa. Kiedy piszę, jestem skupiony tylko na pisaniu i przeszkadza mi wszystko. Każdy dźwięk wiatru, dźwięk samochodu. Wszyscy muszą opuścić moją przestrzeń. Nie może być nikogo po prostu. Także w sumie muzyka i wolna przestrzeń, tylko to. Powiedziałeś, że zrezygnowałeś z pisania, no bo powiedzmy wyczerpały ci się tematy. Tak, dokładnie. Pewne rzeczy się zmieniły w twoim życiu. A czy są w ogóle jakieś marzenia, które zostały niezrealizowane pod względem literackim? Pisanie, tak? Wiesz, powiem ci tak, zawsze chciałem spróbować fabuły, mimo że napisałem 3 fabularne książki, ale to są opowiadania, luźne opowiadania. Chciałem zawsze spróbować fabuły, takiej prawdziwej na serio, gdzie jest bohater, gdzie jest jakieś wydarzenie, gdzie jest jego życie. To jest bardzo ciężkie i bardzo podziwiam ludzi, którzy tworzą fabułę. Nie wiem, czy by mi się udało. Ja słyszałem takie powiedzenie, że w niektórych momentach, jak zaczynasz taką książkę fabularną pisać, to już ten bohater zaczyna żyć swoim własnym życiem. Być może, i wiesz, ja nie próbowałem, ale myślę, że pewnie trzeba byłoby iść tym tropem, żeby ten bohater był wiarygodny. Myślę, że musiałby się trochę stać nim. Ja powiem ci tak, nieskromnie może trochę, ale kilka przeżyć z mojego życia, a mógłbym umieścić na kartach książki jako fabularną historię, ponieważ przeżyłem w swoim życiu kilka takich historii, które myślę, że mogłyby być książkowe. Wiedziałbym, jak je też podmalować, podkręcić. A dlaczego się na to nie zdecyduję? Ponieważ ja mam coś takiego, że kiedy zacząłbym pisać, od razu chciałbym wiedzieć, że to zostanie wydane, że to nie pójdzie na marne, że to się uda. Troszkę tak na skróty. I energia, którą musiałbym włożyć w pisanie fabuły, ja wiem, że byłoby jej bardzo, bardzo wiele,
chyba trochę lenistwo mnie tu ogarnia i to przyznaję bez bicia. Chyba jestem zbyt leniwy, żeby uwierzyć w to, że mógłbym taką fabułę napisać, a później szukać wydawnictwa. Wiem, jak ciężkie i pracochłonne jest napisać taką książkę. Ale mam jeszcze jedno marzenie literackie, mianowicie wspominając ten teatr, chciałbym wziąć udział w jakimś przedsięwzięciu, w którym bierze udział kilku innych artystów. Mogą to być literaci, a najlepiej, żeby to byli artyści zupełnie z innego nurtu, ponieważ nie wiem, jak mają inni, ale ja absolutnie nie uważam, że artyści powinni z sobą konkurować. To jest chore dla mnie. To jest chore. Konkurencja artystów to nie jest nawet niefajne, to jest chore. Zdrowa konkurencja, przyjacielska konkurencja jak najbardziej, ale jak można sztuką zwalczać sztukę? Jak można zwalczać innych ludzi, którzy tworzą sztukę? Ja jestem zupełnie Dokładnie, każdy jest zdania. inny, przecież każdy robi własną sztukę. Tak, ale wiesz, to może zabrzmieć tak ckliwie, ale ja kocham odbiorców, bo oni kochają sztukę. I jeżeli ja walczę z innym artystą, żeby być lepszym niż on, lepiej odbieranym, to walczę z odbiorcami. A jeśli walczę z odbiorcami, to już nie jestem artystą, tylko rzemieślnikiem. A mnie nie interesuje rzemieślniczość w sztuce, tylko pasja, powołanie. Więc chciałbym zrobić coś na pewno z innymi artystami, gdzie ja dałbym teksty, a artyści inni daliby inny rodzaj sztuki i chciałbym to połączyć w jedno. I to wszystko tak naprawdę jest do zrealizowania, tylko powiem ci jeszcze tak, z reguły mówi się o swoich dobrych cechach, tak? Że zrobię to, zrobię tamto, albo zrobiłem to, tamto czy tamto. Nie mówi się o złych cechach, bo przecież chcesz się pokazać jak z najlepszej strony. A ja powiem, jestem leniwy. Jestem leniwy, nic co ludzkie nie jest mi obce. Mam w sobie duży pokład lenistwa, niestety, jeśli chodzi o spełnianie kolejnych marzeń. 25 lat pisania to jest kawał czasu. Do tego te wszystkie historie, które mi się przydarzyły obok literatury. Wiesz, nie chcę robić z siebie ofiary, ale dużo przeżyłem. I dziś myślę sobie, chcę mieć po prostu spokój. Chcę sobie żyć i jeśli by się ktoś pojawił, wiesz, to też jest może takie wygodnickie, ale gdyby ktoś się pojawił i powiedział, słuchaj, robimy to, tak? Okej, robimy to, ale tak samemu z siebie po prostu mi się nie... Czy brakuje ci takiego impulsu? Brakuje mi tylko impulsu, tak, dokładnie. Jak ktoś z widzów i słuchaczy ma coś do zaproponowania dla Krzysztofa, to zapraszamy. Dokładnie. Albo jak chcecie ze mną pobiec na Spartana, już niedługo. To też zapraszamy. Tak, dokładnie. Tylko, że odcinek już się ukaże po. Ale to, to najwyżej kolejny bieg. Tak, bieg, jak będziesz przewidywał, to tak. To jak najbardziej. Okay. No. Dobrze. To może właśnie przejdźmy teraz do biegów przeszkodowych. Okej, pewnie chcesz zapytać, jak to się zaczęło. Tak dokładnie. Podejrzewam. Otóż miałem taką sytuację w życiu. Mieszkałem wtedy w Łodzi. Miałem wtedy dziewczynę, która mieszkała w Warszawie, przeniosła się do Pabianic i tam właśnie poznałem ją w Łodzi, Pabianice obok Łodzi, prawda? Więc poznaliśmy się... Rozumiem, że nie biegałeś z Łodzi do Pabianic. Powiem ci, że niewiele brakło, ale o tym zaraz. I wszystko wydawało się, że będzie pięknie, dobrze, fajnie, cudownie, no ale straciłem pracę w tej Łodzi, ponieważ jako człowiek zbuntowany troszeczkę za bardzo szczery byłem wobec swojego szefa, prawda? I miałem wybór wracać do Dębicy, do siebie w rodzinne strony, albo zostać w Łodzi, znaleźć sobie jakąś nową pracę, żeby zostać ze swoją dziewczyną, prawda? I znalazłem sobie taką pracę, w ogłoszeniu pisało tartak z zakwaterowaniem. Myślę sobie, jadę. Wszystko, żeby utrzymać dziewczynę. Ja w związku jestem człowiekiem, który poświęca się bez reszty, bez granic, prawda? Więc nic nie jest ważniejsze. Więc zostałem w tej Łodzi. Okazało się, że tartak, ja to nazywam dzisiaj obozem pracy, chociaż mamy sztywną definicję obozu pracy i jest trochę inna, że obóz pracy to takie miejsce, gdzie jesteś uwięziony i tak dalej. Dla mnie nieprawda do końca. Obóz pracy to jest takie miejsce dla mnie, w którym traktują cię bardzo źle i wykorzystują to, że ty musisz tam być. Tu muszę przyznać, że uświadomiłem sobie wtedy, jak pojechałem do tego tartaku mieszkać, że chyba właśnie jestem bezdomny, Krzysiek, bo ty przecież nie masz dokąd iść. W Dębicy w sumie mógłbym do Dębicy wrócić, ale nie miałem do czego. I to był ten moment, kiedy uświadomiłem sobie po raz pierwszy, tak, możesz powiedzieć, jesteś bezdomny, tak? Zamieszkałem w tym tartaku, okazało się, że to zakwaterowanie to był taki kontener z zakrytymi oknami, bez światła, bez klimatyzacji, bez ogrzewania, po prostu 4 dechy, 6 łóżek w środku, szczury. Pamiętam, jak budziłem się cały czas w nocy i ściągałem szczury z szyi, wiesz?
Mieszkałem tam przez 2 miesiące, natomiast nie mogłem stamtąd odejść, bo nie miałem dokąd, tak? A jeszcze moja dziewczyna przecież, prawda? Tam w tym tartaku pracowaliśmy czasem 10, czasem 12, czasem 19 godzin bez przerwy. Bardzo często zabraniano nam w ogóle jeść, więc pracowaliśmy bez prowiantu. Kierowcy z tego tartaku przemycali nam jedzenie po kryjomu. To było miejsce, z którego mogłeś odejść, ale to było miejsce, gdzie pracowali ludzie, którzy nie mieli dokąd pójść. W międzyczasie moja dziewczyna zniknęła. Ja to nazywam tak, że ona uciekła, ona po prostu zniknęła, tak? Pewnego dnia po prostu zniknęła, przestała odbierać telefony. Wyjechała, jak się później okazało, z Łodzi bez słowa, więc zostałem tam sam jeszcze w tym tartaku. Chciałem się stamtąd uwolnić, ale tak jak ci powiedziałem, miałem takie momenty, kiedy szedłem a propos biegania do Pabianic właśnie. To było tak, że moja dziewczyna przyjeżdżała z Pabianic do Łodzi, a ja z tego tartaku oddalonego 24 km od granic Łodzi szedłem te 24 km na randkę z nią, spotykaliśmy się na drodze szybkiego ruchu pod takim wiaduktem i tam spędzaliśmy sobie powiedzmy godzinę czasu, ona przynosiła mi jakieś jedzenie, potem wracałem z powrotem do tartaku, więc droga tam i z powrotem w sumie 48 km piechotą w jeden dzień, więc to już był maraton, ale tak jak powiedziałem, dla mnie to nie był problem, bo ponieważ no, w relacjach staram się dawać wszystko, prawda? Summa summarum, kiedy udało mi się przekonać moją rodzinę, żeby mi pomogła w Dębicy, żebym mógł wrócić do miasta i opuścić ten nieszczęsny tartak, wtedy obiecałem sobie, że muszę sobie właśnie wymyślić jakiś nowy sposób na siebie, na odbudowanie swojej psychiki. Muszę postawić się w takiej sytuacji, żeby być tak twardym człowiekiem, żeby żadna tego typu przygoda, jak ta z tartakiem, już nigdy mnie nie złamała. A że zawsze gdzieś sport był mi bliski, zawsze trenowałem, czy to na siłowni, czy to na workoutowych placach, a stwierdziłem, że to przez sport będę chciał się wzmocnić psychicznie i szukałem dyscypliny, która najbardziej mi podejdzie. Myślałem o crossficie, myślałem o pływaniu, ale gdzieś trafiłem na te biegi przeszkodowe i to było idealne. To było idealne, ponieważ pod biegi przeszkodowe trzeba się bardzo mocno przygotowywać, bardzo konkretnie. Przeszkody bywają bardzo ciężkie. Taki bieg to jest walka. Na każdym biegu te przeszkody są inne, one się często zmieniają, są losowe, więc tak naprawdę nie wiesz, na jaką przeszkodę trafisz. Musisz się przygotowywać do wszystkich, musisz być w pełni gotowy na niecodzienne sytuacje, jak wejście do jeziora, przepłynięcie jeziora, czy wpadnięcie do jakiegoś rowu z błotem, prawda? I to idealnie pasowało mi do tego, żeby wzmocnić psychikę. I tak zaczęła się ta przygoda. A powiedz mi, jak zacząłeś się przygotowywać? Przede wszystkim rzuciłem palenie. Ja palę całe życie. 25-6 lat, ale przez 2 lata nie paliłem papierosów. O tyle było łatwiej, że trenowaliśmy ze swoją drużyną OCR Team Dębica 6 dni w tygodniu, bodajże trenowałem. To było tak, że mieliśmy 3 treningi tygodniowo z drużyną, a mieliśmy na swojej siłowni przeszkody po prostu żywcem wyjęte tak naprawdę z takich biegów, a więc trenowaliśmy na tych przeszkodach z naszym trenerem. To było bieganie 3 razy w tygodniu, troszkę po lesie, troszkę po prostu po asfalcie. I oprócz tych zajęć drużynowych, stricte z przeszkodami, które mieliśmy, tak jak mówię, zainstalowane u siebie na podobieństwo przeszkód biegowych, a jeszcze basen 3 razy w tygodniu, więc dużo tak naprawdę ćwiczeń nad wytrzymałością mięśni, siłą mięśni i wydolnością organizmu. Przy niepaleniu to stało się nawet dość proste z tą wydolnością, prawda? Ale tych treningów przede wszystkim bardzo dużo i bardzo systematycznie. W ilu biegach brałeś udział? No, myślę, że 35, może do 40. Wow. Tak, ale to też, wiesz, to nie jest też tak, że ja byłem jakoś super dobry w tym, tak? Ja nigdy nie walczyłem o podium. Tu jest moje podium, Dokładnie. prawda? O to mi chodziło. Żeby przełamać swoje pewne lęki, problemy. Tak, dokładnie, żeby sobie udowodnić, mogę to zrobić, a jeśli mogę zrobić to, mogę zrobić coś następnego. Chciałeś się stać lepszy sam dla siebie. Tak, oczywiście. Ale jeszcze jedna kwestia była i znowu temat, którym się nie mówi, nie wiem dlaczego, zupełnie nie wiem dlaczego, albo mówi się o tym bardzo mało. Samotność. Nie tylko, nie obrażając nikogo, starsze panie są samotne. Oczywiście. Wszyscy potrafimy być samotni. Kiedy zacząłem biegać z drużyną, kilkanaście, może 20 osób, wiadomo, że trenując zintegrujecie się z sobą, na biegach sobie pomagacie, więc siłą rzeczy zaprzyjaźniacie się, prawda? Wypełniłem tą pustkę. Mogę ci przerwać? Tak, oczywiście. Zwłaszcza, że to jest bardzo ważne, bo łączy was ta sama pasja. Tak, dokładnie. Bo czasami będąc w otoczeniu
no nawet bliskich nam osób, których znamy, przyjaciół i tak dalej, ale różniących się charakterem, temperamentem czy zainteresowaniami, mam wrażenie, że oni są obcy dla nas. Powiem ci tak, ja kocham swoją rodzinę, jestem bardzo rodzinnym człowiekiem, ale zauważyłem, że nikt tak bardzo cię nie rozumie, jak twoja własna rodzina. Nie wiem, z czego to też wynika, ale być może z tego, że twoja rodzina oczekuje, że będziesz taki, jak oni, jak ta twoja rodzina, bo przecież jesteś częścią rodziny, reprezentujesz nas, co ktoś powie i tak dalej, i tak po kolei. Ja nie mówię, że mam coś do zarzucenia swojej rodzinie, ale no bądźmy szczerzy, takie są moje obserwacje. Więc tak jak mówisz... Zresztą to są osoby, które znają cię najdłużej. Tak. Tak jak mówisz, ludzie o podobnych pasjach, to są ludzie, z którymi naprawdę można się dobrze zrozumieć na tym polu tej pasji, natomiast w ogóle przebywanie z nimi, z tymi ludźmi, to nie jest przebywanie samemu ze sobą, prawda? Ja, jak wspomniałem wcześniej, kiedy chorowałem przez 5 lat na stany lękowe, straciłem wszystkich swoich znajomych, oprócz chyba jednej przyjaciółki. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Przez 5 lat byłem sam, walczyłem sam ze swoją chorobą, aż w końcu mi się udało. Mój rozwód z moją byłą żoną też był w wyniku mojej choroby, więc dużo straciłem na tej chorobie. I po 5 latach takiego życia bardzo łaknąłem tego, żeby ludzie mnie znowu zaakceptowali. To brzmi trochę może żałośnie, ale to też pokazuje poziom naszego społeczeństwa, żeby ludzie cię zaakceptowali najpierw sam. Musisz sobie poradzić z problemami, a potem musisz przyjść do nich i powiedzieć, jestem naprawiony, czy mogę być waszym kolegą? Tak, zapraszamy. Oczywiście są wyjątki, to są trenerzy mentalni, ale to jest oprócz ich pasji, ich praca. Natomiast ci twoi znajomi po prostu, czy też twoja rodzina, od których by się wymagało, nawet oczekiwało, wymagało, że przy tobie będą, mówią ci po prostu przyjdź, jak będziesz naprawiony. Więc naprawiłem się, dołączyłem do drużyny i było fajnie. A jak udało ci się wyjść z tych stanów lękowych? Powiem ci, że to było bardzo ciężkie. Przede wszystkim nie chciałem długo korzystać ze specjalisty, ponieważ uważałem, że to był chyba wstyd przed samym sobą, przyznania się do słabości. Uważałem, że jeżeli będę korzystał ze specjalisty, to będę musiał się przyznać przed sobą, że nie jestem samodzielny. Zapytam, bo z tego, co tak zauważyłem, ja mam ten sam problem, że czasami ciężko mi jest gdzieś iść do kogoś z jakimś problemem, bo sam nie wiem, czy to jest problem, który ja sobie wyimaginowałem, czy to jest faktyczny problem. Więc z większością rzeczy w moim życiu wolę sobie poradzić sam. Widzę, że ty masz tak samo, dlatego stąd moje pytanie. Ta droga nie jest najłatwiejsza, tak, jest długa i bolesna. Jest długa, bardzo długa, ale ja po prostu tego nie zmienię u siebie, mam taką naturę i raczej staram się sobie sam poradzić z swoimi problemami. Natomiast po 2 lub 3 latach, nie pamiętam kiedy to było dokładnie, kiedy już naprawdę było bardzo źle ze mną, stwierdziłem, że nie dam rady. Nie dam rady, ja po prostu muszę iść do specjalisty. Poszedłem do pani psychoterapeutki, która bardzo szybko stwierdziła, że jestem przypadkiem dla psychiatry, bo to jest zbyt ciężkie na psychoterapię, a więc skierowała mnie do psychiatry, który podszedł do mnie bardzo rutynowo, bezosobowo. Kopiuj w klej. Tak, przepisał mnie jakieś tabletki, rozmawialiśmy w sumie 3 minuty, zadał jedno pytanie na odczepnego i stwierdziłem, jeżeli ty nie jesteś w stanie jako lekarz pomóc człowiekowi, który przed tobą prawie płacze i woła o pomoc, to ja nie chcę twojej pomocy, ja sobie poradzę sam. Jak pokonałem te stany? Pamiętam nawet może nie ten dzień, tylko ten ostatni miesiąc, kiedy dochodziło do sytuacji już, kiedy kąpiąc się pod prysznicem potrafiłem się histerycznie śmiać i płakać na przemian. I nie kontrolowałem już w ogóle swojego organizmu tak naprawdę. Potrafiłem iść ulicą i płakać, po czym potrafiłem się cieszyć z czegoś, po czym znowu płakać. Nie jadłem. Miałem problemy z najprostszymi rzeczami. Miałem problem z tym, żeby wynieść śmiecie, żeby się wykąpać. Kto zna tą chorobę, to wie, jak ona ciężko przebiega. I było też zagrożenie utraty pracy. Miałem o wiele gorszy kontakt z dziećmi, a z mojego małżeństwa, ponieważ będąc w swoich stanach lękowych trudno było w ogóle zaaranżować jakiekolwiek spotkanie z kimkolwiek. I wtedy po tych 5 latach powiedziałem sobie, to był ten moment nawet, kiedy kąpiąc się, płakałem i śmiałem się na przemian, zachowałem się jak wariat. Dosłownie. Pomyślałem sobie, ja tego naprawdę nie chcę, to nie może tak być, ile to ma jeszcze trwać. Wtedy stwierdziłem, że tak sobie postanowiłem, że kolejnego dnia wstanę, ubiorę się, pójdę na spacer, będę szczęśliwy, a kiedy przyjdzie ten mój atak,
lękowy, powiem sobie uciekaj, tak? Uciekaj, odejdź z moro, coś w tym rodzaju. To brzmi naiwnie, ale to się udało, uwierz mi. Po 5 latach, w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że następnego dnia będę wyleczony, w jakiś sposób wyleczyłem się sam. Po miesiącu od tej deklaracji stany lękowe już nie wróciły. Także po prostu doszedłem do ściany i miałem tylko jeden wybór: upaść całkowicie, stracić wszystko, albo wreszcie się odnaleźć. Smutne jest oczywiście to, że musiałem to zrobić sam. Samemu, tak, że nie mogłeś nigdzie pomocy znaleźć. Tak, i jeszcze tutaj, zanim przejdziemy do kolejnych pytań, nie skreślajmy ludzi, którzy mają takie dramaty i wydawałoby nam się z boku, że oni nie chcą z nich wyjść. Nie skreślajmy ich, oni bardzo chcą z tego wyjść, bardzo potrzebują waszej pomocy, tylko tą pomocą nie zawsze jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli wtargnięcie w ich życie i powiedzenie: życie jest piękne. Inne metody, to też długi temat, mogą skutkować, ale przede wszystkim nie traktujmy takich ludzi jako przypadki beznadziejne. Skoro ja mu mówię, życie jest piękne, a on kiwa głową, że nie, to jego się już nie da uratować. Nie tędy droga. Nie tędy droga. Nie skreślajmy takich ludzi. A właśnie, co byś poradził osobom, które są zdemotywowane, zniechęcone życiem codziennym? Powiem ci tak. Bardzo ciężko jest samemu, i cokolwiek bym tu nie powiedział, tak? Bardzo ciężko jest takiej osobie, taką osobę przekonać do tego, żeby powstała, ponieważ ja wiem, że jakiekolwiek słowa... Każdy ma jakąś wymówkę. To jest kwestia wymówki, to jest kwestia tego, że te osoby ci nie uwierzą w słowa, te osoby potrzebują doraźnej pomocy, towarzystwa człowieka. Ale okej, gdybym miał powiedzieć takiej osobie coś, co może ją zmotywować, na pewno nie użyłbym słów od razu, że życie jest piękne, że możesz mieć dom, możesz mieć rodzinę, możesz coś osiągnąć. Ja bym takiej osobie powiedział o tych prostych rzeczach. Spójrz na swoje buty. Spójrz na swoje ubranie. Spójrz na szafki w twoim pokoju. Spójrz na dywan, który kupiłeś. To wszystko jest takie, a nie inne, bo takie sobie wybrałeś. Bo takie ci się podoba. Czyli nie jest ci tak naprawdę obojętne, jak twój świat będzie wyglądał. Ciągle robisz coś, żeby ten świat wyglądał tak, jak chcesz, aby wyglądał. Po coś to robisz. A to znaczy, że ciągle czujesz sens tych działań. Ciesz się tymi rzeczami. Wiesz, nie każdy ma szafkę, nie każdy ma lustro. Ja na przykład jestem człowiekiem, który praktycznie przez całe życie nie miał kluczy do domu, wiesz. Ale też nie załamuje się. Są ludzie, którzy mają gorzej, tak? Więc osoby zdemotywowane, rozglądnijcie się po 2, 3, 4 metrach przestrzeni, która was otacza. Popatrzcie, ile tak naprawdę posiadacie i cieszcie się z tych prostych rzeczy. Idźcie na spacer, wsłuchajcie się w głos ptaków i tu już ktoś może powiedzieć: o Jezus, jakie ckliwości. Spróbuj. Najpierw spróbuj, później krytykuj, tak? Idź, słuchaj się w śpiew ptaków, w głosy ludzi, zażyj trochę przestrzeni, trochę powietrza, tak? Znajdź sobie pasję. To jest bardzo ważne w takich stanach. Nawet jeżeli nie chcesz słuchać żadnych tak zwanych głupich komunikatów afirmacyjnych, znajdź sobie zajęcie, pasję, ponieważ ta pasja, jeśli będziesz ją wykonywał, wtedy prawdopodobnie zapomnisz o swoich lękach. Dokładnie. Pasja pomaga w odrywaniu się od codzienności. Tak, albo na przykład możesz te lęki przełożyć w tą pasję, możesz zacząć malować swoje lęki, możesz zacząć pisać o swoich lękach. To tak w przypadku pisania twoich wierszy. Tak, dokładnie. Nie robienie niczego tak naprawdę jest najgorsze, tak? Więc podsumowując, pasja i cieszenie się tym, co cię otacza najbliżej ciebie, tą swoją tożsamością. Dobrze, a powiedzmy, mówiłeś też o siłowni. To wolisz ćwiczenia siłowe, czy na przykład aerobowe? Powiem ci, że wolę się nie ograniczać. Okay. Ja mieszam ćwiczenia, a więc ćwiczę na przykład kalistanikę, czyli ćwiczenia na bazie ciężaru własnego ciała, ale też robię sobie treningi z wolnymi ciężarami, gdzie na przykład ćwiczę siłowo, czyli mała ilość powtórzeń, ale duże ciężary, prawda? Robię sobie również treningi wytrzymałościowe, gdzie jest z kolei bardzo duża ilość powtórzeń z bardzo małymi ciężarami. Do tego są biegi, tak? Jeśli chodzi o jakąś wydolność, no to też jakieś biegi, więc nie lubię się ograniczać, ponieważ ja lubię w sporcie funkcjonalność. Sport nie ma za zadanie pokazać, że mogę ładnie wyglądać, on ma za zadanie przygotować mnie do ekstremalnych sytuacji. I rozmawiałem kiedyś z kolegą... Nie jesteś kulturystą, tylko
budujesz Absolutnie jakby wytrzymałość i Tak, ogólną tak. sprawność. Rozmawiałem kiedyś z kolegą, który gdzieś tam w pracy śmiał się ze mnie, że w ogóle chce mi się trenować, prawda? Nie obrażając nikogo, bardzo otyły facet. Ja mu powiedziałem wprost, słuchaj, jeżeli moje dziecko będzie potrzebować pomocy i będzie 400 metrów ode mnie, to dobiegnę do niego w minutę, a ty nie. I to wszystko. Bądź sprawny, bo nigdy nie wiadomo, co ci w życiu spotka, prawda? A jakie jest twoje podejście do zdrowego stylu życia? Dieta i tak dalej. Podziwiam, nie biorę udziału. I teraz tak. Dlaczego nie biorę udziału? Trochę w tym jest lenistwa. Trochę takiego rozgoryczenia. Jestem singlem od bardzo dawna, więc też gotowanie sobie mi się nie podoba. Po prostu mi się nie chce. I to też są rzeczy, o których być może ludzie nie chcą słuchać. Woleliby usłyszeć, że znam 200 przepisów na 400 zup i fajnie się słucha Że takiego lubisz człowieka. wegańskie jedzenie, bezglutenowe Tak, ale prawda ma różne twarze i jeszcze pewnie nie jeden gość powie tutaj piękne rzeczy. Ja powiem, że jestem leniwy, nie chcę mi się gotować dla samego siebie. Natomiast jestem również paradoksalnie, pomimo tego uprawiania sportu, jestem palaczem papierosów, więc to już wyklucza mnie jako człowieka, który uprawia zdrowy tryb życia. Próbowałem rzucać papierosy mnóstwo razy, no niestety nie udało mi się to do dzisiaj i pewnie mi się już nie uda. Ale też mam to szczęście, że mam bardzo dobre geny, ponieważ mój ojciec był zapaśnikiem i przejąłem po nim takie sportowe geny. Mój organizm jest bardzo silny, bardzo szybko się regeneruje. Oczywiście ja wiem, że wszystko do czasu i to nie jest żadna wymówka, a jednakże jest mi troszkę łatwiej, bo mimo tego trybu życia, gdzie nie ma żadnej diety tak naprawdę, trenuję sobie i nie czuję żadnych, póki co, daj Boże, obciążeń, zmęczenia czy czegoś takiego, to mi wchodzi po prostu naturalnie, więc trenuję, tak jak mówię, bez diety. Ale jeśli miałbym komukolwiek polecić, jak najbardziej, tylko i wyłącznie dieta i zdrowy tryb życia, ja po prostu idę inną drogą. A co jest największym twoim źródłem motywacji, która cię napędza do tego wszystkiego? Powiem ci, że właśnie o tym mówiłem gdzieś na początku naszej rozmowy. Ja całe życie musiałem walczyć ze sobą, ale też z innymi o siebie, z ludźmi, którzy chcieli zagrozić mojemu spokojowi, mojemu względnemu szczęściu. Generalnie i dzieciństwo, i czasy szkoły, i służba wojskowa, gdzie też różnie bywało, trzeba było walczyć o swoją pozycję. Co mnie motywuje? Ta świadomość tego, że jeżeli ja o siebie nie zawalczę, to nikt tego za ciebie nie zrobi. Nikt tego dla mnie nie zrobi, ale też jeśli spotka mnie jakakolwiek sytuacja, w której będę musiał być silny, albo podołam, bo jestem przygotowany, albo nie podołam, bo nie chciało mi się przygotować wcześniej. Motywuje mnie każde wyobrażenie jakiegoś zagrożenia, które może mnie czekać, albo jakiejś potrzeby, żebym reagował, prawda? Nie mając wielu pieniędzy, nie mając wielu przyjaciół, nie mając, nie wiem, samochodu, domu i tak dalej, tak naprawdę zmagam się z wieloma wyrzeczeniami na co dzień i muszę być na nie przygotowany. I oczywiście ja wiem, że to, czego nie mam i to, co mam, to jest mój wybór, tak? Ale moim wyborem jest też to, na ile będę silny. I ja powiem ci jeszcze tak na koniec, że ja sobie tak pomyślałem, że człowiek jest wart tyle, ile jest w stanie zrobić, będąc nagim pośrodku lasu. Nie jestem specem od survivalu, ale myślę, że nie bałbym się takiej przygody. I jeżeli jesteś w stanie tak symbolicznie, bez ubrań, czy tam w jakimś ubraniu, przeżyć tydzień w lesie, to super, to mniej to swoje poukładane życie, prawda? Ale jeżeli ograniczasz swoje życie do zależności od twoich gadżetów, od tego, co posiadasz, a bez tego nie jesteś w stanie zrobić niczego, nie chciałbym takiego losu. Dlatego to też mnie motywuje do treningu. Bądź gotów zawsze, w każdej sytuacji. Właśnie ostatniego mojego rozmówcę, w zasadzie rozmówczynię, zapytałem, co byś zrobiła, gdyby wyłączyli internet? Wreszcie. Powiedziałbym wreszcie. Brawo. Tak. To jest coś, co jest najlepsze, co mogłoby się zdarzyć ludzkości, ale myślę, że wielu ludzi nie zrozumiałoby, że to jest dar. Ciekawostka jest taka, że gdyby ludziom wyłączono internet, naukowcy to obliczyli, że przywrócenie internetu do normalnego działania potrwałoby około roku czasu, natomiast zejście ludzi do jaskiń i walka na maczety trwałaby około miesiąca czasu, kiedy nie działałyby banki, nie działałyby stacje energetyczne, stacje benzynowe. Uzależniliśmy się od internetu nie tylko od portali społecznościowych, ale od wygody jako takiej. Uzależniliśmy się do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie być ludzcy bez tego. Ja nie mówię funkcjonować, robić coś. My nie potrafimy odczuwać.
bez internetu. Moje pytanie było w zasadzie uzasadnione z tego względu, że nie wiem, czy słyszałeś, to było może z miesiąc, 2 miesiące temu, te wszystkie przewody od internetu biegną na dnie oceanu. I jakiś tam jeden z nich został uszkodzony jakiś czas temu. I pewna część, chyba północna Afryka i jakaś część Europy w ogóle była bez internetu. Co prawda sygnał został przełączony z innych źródeł, no ale gdyby zostały te kable wszystkie uszkodzone, co w razie jakiegoś zamachu terrorystycznego czy działań specjalnych jakichś tam innych państw, kto wie? Znaczy tutaj wiesz, tutaj są dwie kwestie. Jedna kwestia to kwestia działania różnych rzeczy dla społeczeństwa, od których tak żeśmy się uzależnili, że nie jesteśmy w stanie już wrócić do epoki sprzed. Czyli właśnie to pozyskiwanie, kupowanie czegoś, płacenie za coś, wybieranie gotówki i tutaj pewnie byłoby bardzo drastycznie. Tak, no teraz w trybie online w zasadzie odbywa się wszystko. Słuchaj, no nawet umowy z pracodawcą wysyłane przez internet, to jest, więc tutaj byłbym ostrożny z tym wyłączaniem internetu, ale traktując to czysto symbolicznie, tu też można o tym bardzo długo rozmawiać, natomiast internet, jako te portale społecznościowe, to jest taki wielki kłamca, któremu oddajemy hołd. Kłamiemy w imię tego kłamcy, podoba nam się to kłamanie, stajemy się płytcy i to też nam się podoba. Tak jak mówię, to jest długa dyskusja, ale wszystko, co dobre, jest poza Facebookiem. Ja też proponuję każdemu taki rachunek sumienia, ile czasu spędzamy dziennie. Za dużo. I trzeba pomnożyć to razy 365. Ile czasu w roku człowiek poświęca na gapienie się. Powiem ci jeszcze inaczej. Ja miałem takie sytuacje, chciałem też odejść od tego internetu trochę z kilkoma znajomymi. Proponowałem im spotkania na żywo. Niektórzy nie mieli czasu, inni byli wręcz oburzeni, że wymagam od nich tego spotkania na żywo, bo przecież oni nie mają czasu i tak dalej, i tak po kolei. I potrafiliśmy na przykład, mieszkając niedaleko od siebie, spędzić godzinę czy 2 godziny na rozmowie o tym, że nie mamy czasu się spotkać. Cóż za paradoks. Wiesz co, mi się wydaje, że ludzie już zapomnieli, jak wyglądały czasy bez internetu. A to było raptem, no nie wiem, 20 lat temu. No ja jeszcze pamiętam, ale tak, myślę, że ludzie szybko zapominają o takich rzeczach na rzecz wygody. Internet jest bardzo wygodny. Nie tylko możesz stać się, kim chcesz się stać, ale przede wszystkim nie musisz nic robić. Nawet nie musisz z domu wychodzić w zasadzie. Tak, oczywiście. To jest nieodwracalny proces w moim przekonaniu. Ludzie już raczej nie powrócą do sytuacji, w której trzeba się spotykać, a równocześnie jest to smutne, ponieważ, tak jak mówię, na internecie wrzucamy mnóstwo afirmacyjnych komunikatów, memów o tym, jakie to życie jest piękne, jakie to życie jest cudowne, albo że jesteśmy tacy, albo tacy, ale gdyby tego internetu nie było, to z kim byśmy się tym wszystkim dzielili? Komu byśmy o tym opowiadali? Innymi słowy, dlaczego mamy potrzebę opowiadania w internetach o takich rzeczach, skoro moglibyśmy to zrobić na żywo, twarzą w twarz? A jednak nie chcemy. I to uzależnienie ludzi od tego, żeby spowiadać się społeczeństwu na Facebooku z tego, co robię, co jem, jak się czuję, jest dziwne, bo przecież mógłbyś to robić dosłownie, na żywo z drugim człowiekiem, to byłoby fascynujące. Nie rozumiem, dlaczego ludzie wybierają internet zamiast żywych postaci. Nie rozumiem tego. Też nie rozumiem, ale mam wrażenie, że właśnie ludzie ograniczyli swoje kontakty socjalne z innymi ludźmi takie na żywo i bardziej to wszystko przenieśli do internetu. Tylko nie rozumiem dlaczego. No ja mam 19 znajomych, o wiele za dużo na Facebooku. Natomiast w życiu, tu aktualnie w Holandii, z bardzo niewieloma osobami utrzymuję kontakt. Częściowo mi to odpowiada, bo jeżeli ktoś nie ma czasu dla mnie na żywo, to znaczy, że go nie ma po prostu, prawda? Ale tak jak mówisz, to dokładnie tak to wygląda, że przechodzimy swoimi postaciami, swoją tożsamością, przechodzimy coraz bardziej w sieć, pozostawiając na ulicach tylko swoją powłokę, tak? Więc tutaj na ulicach kupujemy świetne, piękne, cudowne ciuchy, malujemy się, stroimy się, mamy takie samochody, bo chcemy się podobać, a tożsamość zostawiamy w internecie. I to jest też takie smutne. Ta tożsamość, ta osobowość, ta uczuciowość,
ta nasza prawda o nas mogłaby być fajnie sprzedawana pod postacią rozmów z żywym człowiekiem, tymczasem my ją zostawiamy w internecie, a na ulicę dajemy tylko szatki, tak? Tylko resztki. I dzielimy się między internet a lans. Okej. Przykre. No dokładnie. Co uważasz za swój największy talent? Chyba szczero. Znaczy nie, akurat to nie jest talent. Dobra cecha to jest szczero. Talent. No, ale możemy to zakwalifikować. Jeśli traktować tak dosłownie pojęcie talentu, to największy talent mam do pisania. Ja myślę, że gdybym od początku, to znaczy jeszcze raz wrócił do pisania, przede wszystkim musiałbym więcej czytać, wracając do pisania, musiałbym znowu zacząć dużo czytać, żeby sobie poprzypominać różne techniki, żeby złapać ten rytm, ale jeśli chodzi o talent, to myślę, że pisanie. Dokładnie. Myślę, że pisanie jest moim największym talentem. Powiedziałeś wcześniej, i tutaj zapisałem sobie nawet cytat twój. Tak? Historie z życia, które mogłyby być książkowe. Czy mógłbyś przytoczyć chociaż jedną z nich? Nawet dwie, ale Śmiało. może. Ale słuchaj, dwie takie historie. Pierwsza z tych historii, którą mógłbym przytoczyć, to ten pobyt w tym tartaku, połączony z tym związkiem, można to tak nazwać, z tą dziewczyną, z którą byłem. Bardzo ciekawy związek. Dziewczyna z Warszawy, ze świata pruszkowskich gangsterów. Tak, jej ojciec był tam gdzieś bardzo wysoko w tych tematach. Ona też miała za sobą chyba 6 wyroków sądowych. Notoryczna złodziejka z charakterem, a ja poeta, wrażliwy Idealne chłopak. połączenie. Połączenie po prostu ognia i wody. I mógłbym napisać w książce po prostu o takim właśnie romantycznym poecie, który musiał się zderzyć z brutalnym światem przetrwania oraz miał właśnie taką relację bardzo dziwną, nietypową z ową dziewczyną i jak taki poeta wrażliwy musiał sobie poradzić w świecie brutalnym, do którego nie jest przystosowany, a z drugiej strony w takiej książce na pewno nie byłoby bez znaczenia to, że ten wielce wrażliwy poeta jednak w dzieciństwie, o tym nie chcę mówić, a nie chcę robić przykrości osobom, których to dotyczy, ale moje dzieciństwo było bardzo brutalne, pełne walki, łez, krwi i to chyba paradoksalnie pomogło mi przetrwać też ten tartak, wiesz? Więc ta książka byłaby właśnie o takim delikatnym poecie, który dużo przeżył wcześniej, który zderzył się z taką sytuacją, jak obóz pracy, jak ucieczka tej dziewczyny. Ja powiem ci wcześniej, że tak bardzo do niej tęskniłem, tak bardzo było mi żal, że odeszła ode mnie, że kiedy już odjechała, ja tam jeszcze miesiąc zostałem bodajże w tym tartaku i ja przychodziłem te 24 kilometry wieczorami, kiedy już kończyłem pracę, pod supermarket, w którym pracowałem. Siadałem sobie tam i z jakąś dziwną nadzieją, że może ona wyjdzie przez te drzwi, wiesz? Jakby nie chciałem dopuszczać do myśli to, że jej naprawdę nie ma, że ona naprawdę uciekła, że zostałem tak naprawdę z tym wszystkim sam. Oczywiście ona nigdy przez te drzwi nie wyszła, ale to byłaby jedna książka. Natomiast druga książka, choć myślę, że byłaby to trudniejsza książka do napisania, bo więcej się działo. Ja byłem w związku z kobietą, która była uzależniona od alkoholu, bardzo silnie uzależniona od alkoholu, miała różne zwidy, ataki agresji po alkoholu. Mieszkaliśmy razem przez rok czasu. Ja pracowałem, starałem się pracować. Nie chcę za dużo mówić o tej osobie, bo też nie chcę jej robić przykrości, ale nie wiem, czy zdecydowałbym się na napisanie takiej książki, ale gdybym się zdecydował, to byłoby to, co mam napisać. Związek z osobą uzależnioną, którą z jednej strony kochasz, a z drugiej strony ta osoba działa w sposób zupełnie nieprzewidywalny i tak naprawdę walczysz o każdą godzinę normalności w swoim życiu, pilnujesz, żeby ta osoba żyła, żeby przeżyła, wyciągasz ją z różnych podejrzanych miejsc. Ty musisz być twardy, żeby wejść do miejsc, które są zarezerwowane tylko dla twardzieli, bo w takich miejscach ta dziewczyna przebywała. Więc to też mogłaby być interesująca książka. Ale gdybym miał się decydować na jedną z nich, to jednak wybrałbym tą książkę z tartakiem. Myślę, że tak. Myślę, ta druga chyba za ciężka. Ta druga jest trochę. za ciężka, wiesz, ona dotyczy też osób, które żyją... W ogóle temat jest bardzo ciężki. Myślę, że nie przegryzłbym tego. Może mógłbym zrobić coś na zasadzie takiej książki wywiadu, żeby ktoś mnie pytał, ja bym odpowiadał, bo sam nie wiem, czy byłbym w stanie to napisać. Ale wiesz, jest we mnie pewna duma po tym związku
sprawdziłem się jako mężczyzna i mogę to powiedzieć, można mi zarzucić różnego rodzaju narcyzmy, sprawdziłem się w tym związku, wiem, że potrafię poświęcić się nie tylko kiedy jest dobrze, ale kiedy jest bardzo źle, też potrafię stanąć do wysokości zadania, być na tyle twardy, na ile trzeba być twardym i summa summarum w tej historii wyniosłem też dla siebie to, że potrafię, kiedy trzeba, potrafię, tak? Więc tak, myślę, że ta pierwsza fabuła, Tartak, poeta w tartaku w obozie pracy z dziewczyną z kryminalną przeszłością, to mogło być ciekawe. Oczywiście jako pisarz mógłbym tam wkręcić trochę fantazji, aczkolwiek nie wiem, czy byłoby to potrzebne, bo tam działo się tyle rzeczy, że Nie trzeba dodatkowo że nie ubarwiać. trzeba dodawać. Dokładnie tak. Dobra, a powiedz mi, czy są rzeczy, które chciałeś zrobić w życiu, ale jeszcze ich nie zrobiłeś? Na pewno tak. Ale co to może być? Na pewno chciałbym, znaczy nie, inaczej. Rzeczy, których nie zrobiłem. Rzeczy, których bałbym się zrobić. Ja mam lęk wysokości, wiesz, i zawsze zastanawiałem się, czy byłbym w stanie skoczyć na bungee. Mam nie ten sam problem. Nie zrobię tego, ale to nie jest tak, że nie zrobię tego, bo nie chcę. Nie zrobię tego, bo się bardzo tego boję. A powiedz, wiesz co, ja tak się kiedyś zastanawiałem, czy łatwiej by mi było skoczyć na bungee, czy ze spadochronu? O Jezus Maria, nie no, chyba jednak na bungee. A ja bym właśnie chyba wybrał jednak spadochron. Być może, słuchaj, no każdy ma inny jakby rodzaj tego lęku, tak? Ja po prostu im wyżej, tym gorzej. Tak? Wiesz, czym się kierowałem, że jak jesteś tam gdzieś w samolocie i skaczesz, no nie widzisz tej ziemi. Jesteś za wysoko. Boże, przecież pole, które ma 20 hektarów, to jest kwadracik malutki. Ja sobie to wyobrażam. Mi się często śni, że spadam, wiesz? Tak. Mi się często śni, że spadam z jakiegoś mostu, z jakiegoś rusztowania. To mnie prześladuje w pewien sposób. Z jednej strony chciałbym to rozstrzygnąć poprzez skoczenie na bungee, ale wiem, że tego nie zrobię, bo się nie odważę, prawda? Ale też rzeczy, które chciałbym zrobić, a nie zrobię, to właśnie napisanie książki fabularnej. Ja tak w gruncie rzeczy bardzo chciałbym napisać tą historię, nawet tą historię z Tartakiem. Tylko tak jak mówię, brakuje motywacji, bo pisanie takiej książki jest bardzo ciężkie, bardzo pracochłonne, a potem jeszcze trzeba sobie znaleźć wydawcę albo mieć dużo pieniędzy. No to mnie przerasta. Inne rzeczy, Jakie są w ogóle ceny, żeby tak ja wydać myślę, że książkę? jeżeli chcesz wydać książkę sensownie, to znaczy są jakby dwa rodzaje, powiedzmy, wydawania się. Jeden rodzaj, ten tańszy, to płacisz wydawnictwu, które wszystkie egzemplarze wydrukowane daje do twojej dyspozycji. Okej, czyli robisz sobie dystrybucją ty się zajmujesz. Tak, dokładnie. Dla niektórych to jest nawet lepsze, bo wiedzą, że te egzemplarze fizycznie są w ich rękach. Tak, jeżeli ktoś ma jakieś grono odbiorców, to tak, czemu dokładnie. nie? Albo jest świetnym menadżerem dla samego siebie. I to myślę, że na dzień dzisiejszy może kosztować za jakieś 100-200 egzemplarzy książki. Myślę, że musiałbyś zapłacić około 4,5-5 tysięcy złotych, coś koło tego. Natomiast są wydawnictwa, które wydając cię same zajmują się i dystrybucją tych książek. Marketingiem też. Tak, marketingiem, ale wtedy ceny wędrują może od 10 tysięcy złotych w górę, nawet 20-30 tysięcy za książkę. Jeżeli ktoś chciałby się wydać najtańszym kosztem, takim najtańszym możliwym kosztem, to myślę, że musiałby mieć około 4,5 tysiąca złotych. No to jest 1000 euro. Dużo, niedużo. Warto to zrobić z jednej strony, ale... Jasne, że jak ktoś czuje taką potrzebę, to czemu nie? Warto Oczywiście, spróbować. wiesz, ja powiem ci tak, że to wydanie książki, poświęcając tą 1000 euro, o tyle jest fajne, że ona zawsze będzie. Ona zawsze będzie dla twoich pokoleń, prawda? Jednakże ja już ich wydałem 11. Ja już nie potrzebuję ani sobie, ani nikomu innemu udowadniać niczego, a nie potrzebuję już szukać odbiorców. Dla własnej przyjemności chciałbym tą jeszcze jedną książkę wydać, ale istnieje coś takiego jak proza życia, prawda? I no nie stać mnie, po prostu zwyczajnie nie stać mnie na to, żeby sobie pozwolić na 12 książkę. A jakie jest twoje ulubione wspomnienie z dzieciństwa? I znowu mam gotową odpowiedź. Z racji tego, że brakowało mi tego ojca, bardzo mi go brakowało, tej prawdziwej postaci ojca, takiej, jaką on powinien być. Pamiętam kiedyś, jak ślizgałem się na jakiejś ślizgawce, to była zima i mój ojciec wracał zawsze z pracy tą samą drogą obok tej ślizgawki i jeden raz w życiu, nie wiem co go natchnęło, jeden raz w życiu zawołał mnie: Krzysiek, chodź tutaj do mnie. Podszedłem do niego, zdziwiony, co on ode mnie chce. Myślałem, że będzie krzyczał, że coś mi się znowu nie podobało. A on wyciągnął taki zabawkowy aparacik fotograficzny, gdzie było takie kółeczko, jak je przesuwałeś, to zmieniały się zdjęcia i powiedział: słuchaj, kupiłem ci aparacik, masz, weź sobie. Był odpust jakiś, gdzieś tam zatrzymałem się na jakiejś stacji. To było piękne. To było piękne, bo zdarzyło się tylko jeden raz w życiu.
To było coś innego. Tak, dokładnie. Mam jeszcze takie pytanie w zanadrzu, już nie związane w ogóle z tematami poprzednimi. Twój sposób na relaks po ciężkim dniu? Powiem ci, że jest kilka takich sposobów. Jednym z nich, i to też może zabrzmieć jak takie nic nie robienie, ale umówmy się, położenie się gdzieś na trawie, pod gołym niebem, jeśli jest ładna pogoda, i po prostu patrzenie sobie w niebo. Kiedyś za dzieciaka bardzo często to robiliśmy i to jest przyjemne, więc to jest jeden z moich sposobów. Po prostu położyć się gdzieś, czy to pod drzewem, czy na trawie i po prostu sobie poleżeć, pomyśleć, podumać. Innym sposobem jest spacer na łonie natury, ale znowu łono natury, więc łono natury bardzo mnie relaksuje. Tak dosłownie po ciężkim dniu, na zasadzie, że po prostu wracasz z pracy i wykończony, miałeś po prostu kiepski dzień. Tak, dokładnie, więc spacer, przede wszystkim przebywanie na łonie natury, ale spacer, ja myślę, że... Z muzyką, bez muzyki? Nie, absolutnie bez muzyki. Tam, gdzie jest spacer, tam, gdzie jest natura. Po prostu przebywanie z naturą. Przebywanie z naturą, wsłuchiwanie się w ten spokój, w tą ciszę, nawet w te ptaki, zastanawianie się nad swoim życiem, tak? To też bardzo często uprawiam, ale przebywanie na łonie natury, żeby się już nie rozgadywać, przebywanie na łonie natury. Co chciałbyś zrobić, żeby uczynić świat lepszym miejscem? No, wyłączyć wszystkie portale internetowe. Dokładnie tak. Bardzo dobrze. A jakieś specyficzne smaki i zapachy, które kojarzą ci się z dzieciństwem? Jakieś potrawy ulubione? Jeśli chodzi, na pewno ulubioną potrawą jest, z dzieciństwa są ziemniaki ze śmietaną. Pamiętam, jak mama robiła podsmażane ziemniaki, później zalewane ze śmietaną na takiej wielkiej patelni i karmiła nas wszystkich, myśmy wszyscy uwielbiali w domu te ziemniaki, karmiła nas po zadaniu pytania matematycznego, 2+2, 4x4, kto odpowiedział poprawnie, ten dostawał. Ale jeszcze jeden smak, podjadanie farszu na pierogi, na ruskie pierogi, teraz już ukraińskie pierogi mamie, uwielbiałem podjadać. Smak tego farszu, coś pięknego po prostu. Natomiast jeśli chodzi o zapachy, nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, nie będę nic wymyślał na siłę, ale nie przypominam sobie żadnego zapachu na tą chwilę. Może Old Spice mojego ojca, który stosował, który bardzo mi się podobał. A jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole? Język polski. Byłem w jednym z najlepszych. I to mogę powiedzieć z wielką dumą. Byłem naprawdę przechuj. Przepraszam, że to powiem. A czy był jakiś film, który odegrał jakiś spory wpływ na twoje życie? Powiem ci, że chyba sobie nie przypomnę, ale jest jeden film, którego chyba jedyny film w życiu, którego nie byłem w stanie obejrzeć już po pół godziny. I sam się zdziwiłem. Polski film Wszyscy jesteśmy Chrystusami, Kotorskiego. Tam był pokazany w pierwszej części tego filmu, po pierwszych 30 minutach. Pamiętam, wyłączyłem ten film, byłem zdruzgotany, ponieważ tam były pokazane sceny znęcania się mężczyzny nad swoją kobietą, nad swoją żoną i generalnie taki dom pełen przemocy, pełen alkoholu. Nie wiem dlaczego, z jakiego powodu Koterski tak, a nie inaczej pokazał te sceny, ale pokazał je w tak prawdziwy sposób, tak nieprzerysowany sposób, że ja, przeżywając to wszystko, co przeżyłem, ja pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy jeszcze byłem w związku małżeńskim, moja żona puściła ten film i ja powiedziałem po pół godziny, ja wychodzę, ja nie jestem w stanie na to patrzeć. To było tak prawdziwe i tak poprzypominało mi sceny z mojego domu, że nie byłem w stanie tego zobaczyć, więc film, który wywarł wrażenie, może nie, ale film, którego nie byłem w stanie obejrzeć, to na pewno ten. A czy masz jakąś swoją ulubioną książkę? Tak, dokładnie, Mały Książę. Książka, która wywarła ogromne wrażenie swoją prostotą, ale swoją prawdą życiową. Mianowicie ona pokazuje, jak bardzo proste jest dla nas, dla społeczeństwa, jak bardzo proste powinno być szczęście, jak bardzo zero-jedynkowe powinno być szczęście, miłość, tęsknota i tak dalej, tak po kolei. Ta książka, mam wrażenie, pokazuje, jak my ludzie bardzo komplikujemy sobie podstawowe zagadnienia, tymczasem świat bywa banalny i myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, że jeśli nie wiesz, jak się zachować, parafrazując Bartoszewskiego, to zachowaj się w banalny sposób, ponieważ miłość, szczerość, rozsądek, uczciwość,
to rzeczy, które można zaspokoić przy pomocy niewielu tak naprawdę działań czy mechanizmów, prawda? Więc Mały Książę w moim przekonaniu obnaża to społeczeństwo, które chce być tak mądre, że jest głupie po prostu. Bardzo lubię tą książkę i polecam wszystkim książkę Małe Książę, żeby zrozumieli czy przypomnieli sobie, że istotą życia jest prostota życia. Dobrze, zbliżając się powoli do końca naszego podcastu, czy masz jakąś, myśl, radę do przekazania naszym widzom, słuchaczom? Pewnie by się coś Może znalazło. taką podsumowującą całą naszą dzisiejszą rozmowę. Tak. Znaczy ja myślę tak, przede wszystkim uważam, że ludzie, którzy mają swoje problemy, nie powinni się absolutnie wstydzić tych problemów, powinni głośno mówić o tych problemach, bez żadnego zażenowania, bez poczucia się gorszymi ludźmi. Drugą kwestią, którą chcę powiedzieć, jest to, aby absolutnie żaden człowiek nie dał sobie wmówić, że do czegoś się nie nadaje, że do czegoś jest niewystarczająco dobry lub że coś zrobił niewystarczająco dobrze. Pamiętajmy, że oceniają nas ludzie z zewnątrz, ale to nie dla nich żyjemy, tylko dla siebie. Więc to, czy coś zrobiłeś, czy zrobiłaś dobrze, czy źle, ocena tego powinna zależeć od ciebie. Jeśli ty jesteś zadowolony z siebie, nie szukaj ocen wokół siebie. Więc to na pewno. I jeszcze taka kwestia, jeśli ktoś kocha siebie, to pozwól mu na to, bo on właśnie idzie dobrą drogą do spełnienia. I ty też powinnaś siebie pokochać. Ale wiesz, jedną kwestią jest szukanie swojego szczęścia, a drugą kwestią jest podcinanie skrzydeł ludziom, którzy znaleźli je na własny sposób. Jeżeli ktoś mówi, kocham siebie, jestem dobry dla siebie, szanuję siebie, uważam, że rzeczy, które robię, są dla mnie dobre. To też z innej perspektywy patrzysz na cały otaczający ci świat. Tak, dokładnie. I pozwól tej osobie, żeby w taki sposób żyła i żeby w taki sposób myślała. Nie neguj jej osobowości jako osobowości narcystycznej czy coś w tym rodzaju, tak? Ta osoba właśnie szuka swojego miejsca akceptacji i pozwól jej na to, niech rozwija skrzydła, prawda? Dokładnie. Osoba, która nie kocha siebie, nie lubi siebie i nie szanuje siebie, no też jej ciężko będzie dostrzec piękno otaczającego świata. To jest podstawa, o której często zapominam. Ja chciałbym jeszcze tylko pozdrowić pewną osobę, która sprawiła, że dziś się tu znalazłem i która we mnie uwierzyła i wciąż wierzy. Dziękuję ci bardzo. Bardzo mnie wkurzasz. Dobrze wiesz, że bardzo mnie wkurzasz. Jeszcze bardziej mnie wkurzasz, ale dziękuję ci, że tu jestem dzięki tobie. To ja również dziękuję bardzo. Okay. Dziękuję również za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia łapy w górę, jeżeli materiał wam się podobał. I widzimy się w kolejnym odcinku. A tobie bardzo dziękuję za udział. Również. Dziękuję. Cześć.